Proszę Państwa, po raz trzeci KSW zawitało do Gorzowa. Z tej strony standardowo dla Was Paulina Klimek, to jest gala XTB KSW 116 i przebojem pierwszą rundą po raz trzeci i pierwszy raz po raz trzeci w pierwszej rundzie Mataleo serwuje nam Andrzej Karkuła. No taka Karkula, przepraszam serdecznie, ale takie małe potknięcie. Jako serdeczne pozdrowienie na sam początek, już mnie tutaj menadżer wyklina, trudno, zrobimy porachunki później. Jak się czujemy z tą swoją firmówką? Podhalański wojownik jest głodny kolejnych wyzwań. No i co, wszyscy wiedzą, ale wszyscy wpadają. Nie wiem, jak to jest wyuczone, tam stoi główny winowajca tych duszeń za kamerą. Także pozdrawiam mojego trenera od jiu-jitsu. Wszyscy wiedzą, wszyscy wpadają. Jestem najszczęśliwszą osobą dzisiaj w życiu swoim. No zdecydowanie, tym bardziej, że jesteś rozpędzony tą serią zwycięstw. Jaki jest pomysł na Ciebie, na KSW i 2026 rok? No to teraz wszystko w rękach mojego menadżera. Ja jestem gotów na kolejne wyzwania. Muszę teraz tylko chwilę odpocząć i wydaje mi się, że okolice wakacji, jak KSW chce, wydaje mi się, że teraz będzie chciało, to jestem gotowy. Powiedz mi, czy zauważyłeś ten jeden moment, kiedy siadł ten cios i ewidentnie osłabił Dominika, wtedy kiedy nawet Twój narożnik zauważył, że to może być moment, kiedy się troszeczkę podpalić? Tak jest, to wszystko było wizualizowane, afirmacje były, prawie prosty na brzuch, kończy walkę. Nie skończył, ale przyczynił się do skończenia walki. No i widziałem to i od razu wiedziałem, że zaraz będzie wjazd w nogi, bo każdy gdzieś tam, jak się kogoś naruszy, to od razu szuka obalenia. I tak się wszystko stało, a ja w parterze czuję się pewny, więc no nic, no, po prostu wygrałem. No super, proszę Państwa, jeszcze raz tutaj poprawiam się, Andrzej Karkula i chroncie swoje szyje, bo ten chłopak poluje na każdą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mogę pokazać sponsorów z przodu i z tyłu? Proszę bardzo. Gala XTB KSW 116 w Gorzowie, w arenie Gorzów. Po raz trzeci jesteśmy tutaj jako KSW, z tej strony Paulina Klimek, a ze mną Damian Mieczkowski, który po 3 długich rundach nie pozwala jednak sędziom dojść do decyzji i kończy imprezę przed czasem. Bardzo fajny ground and pound, ale trochę zadziało się. Trochę jajecznicy w tym wszystkim było, co? Tak, ja ostatnio ogólnie dużo jajek jadłem, także przepraszam. 3 razy KSW w Gorzowie, 3 razy jestem tutaj, jestem weteranem Gorzowa. Pierwsze zwycięstwo, do 3 razy sztuka. Zgodziłem się na ten Gorzów, bo chciałem go czarować i wiedziałem, że Max to jest kot. Wprawie te wszystkie walki przed czasem, ale wiesz co, ja mam zajebisty team, sorry za epitety. Jarosław Szczepański, mój head coach, mam kota od parteru, czarny pas, jiu-jitsu brazylijskiego, Sewery Majkowski, mam Michała Szczepańskiego, niepokonany, półzawodowy, a poza tym obiecałem córce, powiedziałem mojej córce, że tata wygra, a pamiętajcie, że ojciec bije 2 razy mocniej, a słowa się dotrzymuje. Co by się nie działo, ja w drugiej rundzie byłem podłączony, nie pamiętam nic, pływałem, dostawałem ground and pound, odcinało mnie, ale powiedziałem sobie, nie poddam się, albo mnie odetnie, albo wyjdę z tego, no i wyszedłem. Dobrze, a powiedz mi, jak wygląda obecnie Twoja sytuacja w KSW? Czy masz nadal obowiązujący kontrakt? Jak tak, to na ile walki? Jak widzisz siebie w tym roku? Mam jeszcze dalej obowiązujący kontrakt, to jest moja 4. walka, nie ukrywam, że to była moja walka o wszystko. Ten kontrakt obowiązuje, jeszcze mam parę walk, idę po swoje. Nieważne, kto do mnie wyjdzie, oczywiście minus Tomasz Romanowski, bo to mój przyjaciel i brat. I nigdy bym nie wyszedł do Tomka za żadne pieniądze świata, za żadne miliardy, tryliardy, bo jest moim przyjacielem, wspiera mnie, a dla mnie przyjaźń jest cenniejsza niż wszystkie sztabki złota. Oczywiście, myślę, że te wartości, które masz w swoim sercu poukładane, bardzo ładnie dokładają się do tego, jaką postawę prezentujesz w klatce. Serdecznie Ci, Damian, gratuluję i życzę, żeby właśnie taka postawa i taka forma była zawsze, mimo wieku, mimo przeciwności. Słuchajcie, ja jestem nie tyle co sportowcem, jestem żołnierzem Wojska Polskiego. Obowiązują mnie pewne zasady moralne i etyczne i chciałbym propagować ten sport w należyty, godny sposób. I tak to robisz. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję.
Proszę Państwa, MMA jest pełne niespodzianek i pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Tak też dzieje się dzisiaj w Gorzowie. Ze mną jest Sasza Mojsa i po wygranej, sprawiedliwej, bo takie są reguły gry, jednak przez kontuzję, więc mamy taką gorzką pigułkę w tym wszystkim. Teraz sobie troszeczkę porozmawiamy właśnie z Oleksandrem. Najpierw chciałam zapytać, skąd taka decyzja, żeby aż tak szybko wrócić do kolejnego pojedynku, bo zaledwie 2 miesiące nie minęły i Ty już znów byłeś gotowy. Dlaczego zadecydowałeś, że nie ma na co czekać? Bo byłem bardzo wkurzony na siebie po tej przegranej i chciałem jak najszybciej wrócić do klatki i udowodnić, że ja mogę więcej pokazać od siebie. I no, dostałem taką propozycję i szybko zgłosiłem się na tą walkę i no, jestem tutaj. Dobrze, to zanim porozmawiamy o dzisiejszym wieczorze, co wtedy nie zagrało? Jak ocenisz tamten swój poprzedni występ? Zapasy, no szczerze mówiąc zapasy, także muszę jeszcze ćwiczyć, no dużo tych zapasów, bo ten Iras, mój poprzedni przeciwnik, miał bardzo dobry game plan, miał dobre zapasy, no i ciężko mi było z tym poradzić z nim, ale no rozwijam się i stanowimy się lepszymi. Słuchaj, pomimo że mało czasu spędziłeś razem z Wojtkiem dzisiaj w klatce, to działo się bardzo dużo. Zarówno Ty, jak i Wojtek byliście bardzo kąśliwi, były fajne wymiany, było dużo szybkości. Co możesz powiedzieć o tym bardzo krótkim odcinku, który razem spędziliście? No, Sasza kopa w metalowe drągi, dlatego ma takie mocne kopnięcia, kości pękają. no tak dużo powiedzieć też nie mogę, bo krótko to wszystko było, nie wiem ile tam, 2-3 minuty chyba, ale no myślę, że pokazaliśmy dobrą walkę na początku, bo taka krótka wymiana tymi ciosami, coś tam ja kopnąłem, on mi kopnął, on tam coś spróbował, zapasy, ja wyszedłem, no właśnie na tym rozerwaniu stała się ta kontuzja, ale no to co ja myślę, bo przed tymi zapasami ja kopnąłem jego lewym midlem i jak mi wydaje trafiłem jego na tą rękę, bo on taką obronę zrobił na tą rękę prawą i później jak wychodziłem z tych zapasów, rozrywałem ten chwyt, poczułem jakiś taki dziwny dźwięk i no już on tam zakrzyczał, spadł, szkoda mi, no nieprzyjemna sytuacja, ale to część walki i no nic z tym nie mogę zrobić. No, tak. Taki sport. Moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy znów dasz nam tylko 2 miesiące i pozwolisz nam się cieszyć ponownym występem, czy jednak zrobisz jakieś wakacje? Zobaczymy, bo jestem w miarę świeży po tej walce, a tak naprawdę no, ciężki trochę ten okres był, bo cały czas w przygotowaniu z walki na walkę i też w miarę krótko miałem przerwę po tej walce w Rzeszowie, bo tak szybko za ostatnie pół roku zrobiłem już 3 walki chyba, co? No i zobaczymy. Na razie mam niedosyt, ale no zobaczymy co będzie dalej. Oczywiście. Gratulacje Twojego zwycięstwa. Zwycięstwo to zwycięstwo. Życzymy oczywiście Wojtkowi szybkiego powrotu do zdrowia. A teraz wracaj do lekcji zapasów razem z naszym Damiano i trzymamy kciuki, żeby było coraz lepiej. Dziękuję bardzo, dziękuję. Super. Proszę Państwa, doborowe humory z narożnika i nie tylko. Kacpra Formeli. Dzisiaj podczas XTB KSW 116 Kacper wraca do KSW i wraca z tarczą, nie na tarczy. I rzeczywiście, tak jak w wywiadzie w klatce, trochę Tobie to zajęło, żeby znów usłyszeć od Walka Kasty, że to Ty wygrywasz w organizacji KSW. To nie jest Twoje ostatnie zwycięstwo, nie wracasz po porażce, bo już w strajfie też miałeś okazję zwyciężać, kończyć przed czasem, ale udowadniasz dzisiaj, że to jest Twój dom. Dokładnie, klatka KSW to jest mój dom. Czuję się, że to jest moja przestrzeń, w którym się dobrze czuję. I niech tak zostanie. Amen. Słuchaj, dzisiaj był ten Kacper, ten stójkowy wariacik Machida, te wszystkie ekwilibrystyczne techniki, które opanowujesz, którymi zawsze sprawiały, że ludzie szaleją, te kopnięcia, które sprawiały, że było wow, że bardzo energicznie ta widownia huczała, bardzo punkt, taka Twoja czutka, to Twoje oczko, wszystko to, o czym wiemy już, że masz, dzisiaj pokazałeś i jak się czujesz, kiedy jesteś sobą. Przeszczęśliwy jestem, bo ja bardzo długo czekałem na to, żeby czuć się dzisiaj tak, jak się czułem. Kurde, wychodziłem do Roberta po chorobie, po 5 antybiotykach. Z Szymańskim wychodziłem, tak naprawdę podjąłem decyzję, że się biję 3 tygodnie przed, bo cały czas w głowie mówiłem, że nie czuję tego. Cudownie.
A powiedz mi, Krzysztof miał dzisiaj bardzo ciężką przeprawę do zrobienia, no bo ciebie na debiut dostać w KSW to jest naprawdę wysoko postawiona poprzeczka. Jak oceniasz dzisiaj swojego przeciwnika? Nie będę go oceniał. Ja oceniam siebie, jest dobrze. Tak, zdecydowanie jest bardzo dobrze. Słuchaj, jak się czujesz mentalnie, bo tak jak powiedziałeś, depresja to demon i ostatnio był Dzień Światowej Walki z depresją. Może masz jakieś przesłanie do kibiców, do fanów, do innych sportowców? Kochani, dbajcie o swoje zdrowie, jelita, chodźcie na różne terapie, to nie jest wstyd, to jest błogosławieństwo. Szukajcie samych siebie w sobie, a to jest najlepsza droga. Słuchajcie się serca, to jest wasz kompas. Tak jak widzimy dzisiaj na przykładzie Kacpra Formeli, praca nad sobą przynosi efekty. Nie warto się poddawać, warto jednak dążyć do celu. Mimo przeciwności losu, Kacper jest na to najlepszym dowodem. Serdeczne gratulacje, możesz celebrować. Tak jest, mogę celebrować, ale na razie potrzebuję chyba przestrzeni i spokoju. Gratuluję jeszcze raz. Proszę Państwa, wielka sensacja, ponieważ Ewa Durt dzisiaj w swoim debiucie, gdzie dostała naprawdę solidną przeciwniczkę Ewelinę Woźniak. Mamy sensację, ponieważ Ewa rozprawia się w drugiej rundzie poprzez skończenie balachą, wcześniej pokazując ogromną dominację w pozycyjnej grze parterowej. I teraz posłuchamy, co Ewa ma do powiedzenia. Félicitations, tu as gagné quelque chose de magnifique. Cette manière de gagner au KSW pendant le début, c'est une énorme rêve. Comment tu te sens maintenant? Je me sens tellement heureuse parce que j'étais, j'avoue, un peu stressée, hyper honorée d'être dans cette organisation et là, je pouvais pas rêver mieux. Je suis heureuse. Zapytałam, jak czuje się Ewa teraz po takim debiucie. Ona przyznaje, że towarzyszył jej stres, towarzyszyła jej presja, ale teraz czuje się naprawdę wspaniale i wszystko, co się dzieje wokół, sprawia, że ma niesamowity humor. D'accord, donc au début de cette ronde numéro 1, est-ce que tu savais que cette combat, c'est le tien? Oui, je le sentais parce que j'étais beaucoup décontractée et pour moi, je n'en avais rien à perdre, donc elle avait plus à perdre que moi, donc j'avoue que je suis arrivée quand même assez détendue et je me dis, vas-y, donne tout et puis on verra bien. Tutaj Ewa nam przyznaje, że ona doskonale wiedziała już wchodząc do klatki, że nie ma nic do stracenia, że naprawdę może wnieść tutaj całą siebie i postanowiła zaryzykować i pokazać wszystko, co potrafi i jak widzieliśmy, zaowocowało to zwycięstwem. Alors, quel est le plan pour toi dans l'organisation donc KSW pour cette année, pour tous les contrats? Dis-nous, s'il vous plaît. Sincèrement, je sais pas. Je pense que c'est mon manager qui m'en dira et qui va discuter avec le promoteur et on verra par la suite, mais pourquoi pas une ceinture? D'accord? Zapytałam, jakie plany Ewa ma tutaj w organizacji i powiedziała szczerze i pokornie, tak jak Francuzi, między innymi Saladin, mają w zwyczaju, przyzwyczaili nas już do tego, że raczej odsyłają nas do swojego managementu, gdzie tam będzie cała dyskusja trwała i tam oni postanowią wszelkie inne kroki. La dernière question, c'est la deuxième fois quand tu es arrivé en Pologne et tu as gagné avec une combattrice polonaise avec une soumission spectaculaire. Quelle est l'émotion? Croire que la Pologne me porte chance. C'est un peu de déjà vu, peut-être, je sais pas. Non, parce que là c'était le deuxième round et l'autre fois c'était le premier round et c'est pas la même soumission. Mais c'est vrai, je pense que la Pologne me porte bien, me fait du bien, ouais. Słuchajcie, odniosłam się do tego, że Ewa po raz drugi przyjeżdża na polską ziemię, po raz drugi wygrywa poddaniem z polską przeciwniczką i jakie towarzyszą jej przy tym zbiegu okoliczności emocje. Ewa tutaj mówi, że co prawda było inne poddanie, ale nie ukrywa, że w jakiś sposób Polska przynosi jej szczęście, Polska jej sprzyja, a my dziękujemy za tak wspaniały pokaz profesjonalnego MMA. Merci pour cet haut niveau du MMA de toi et félicitations encore une fois. Maintenant, c'est la fête avec ton corner. Merci pour la tresse aussi. Podobno mieszane sporty walki to jest krwawy sport, nie zawsze to widać, czasami jest to pykanka strategiczna, a czasami jest to istna wojna jak w Braveheart i taką wojnę dali nam dzisiaj Bartek Szewczyk i Bartek Leśko, dwóch swoich imienników dzisiaj naprawdę poszli na całość i ja tylko widziałam jak Wojsław Rysiewski przez całe trwanie waszej walki uśmiechał się z rozkoszą, daliście mu niesamowite endorfiny, ale daliście te endorfiny wszystkim fanom sportu walki, którzy dzisiaj oglądali z wypiekami na twarzy to, co działo się po prostu w
klatce. Rewelacja, Bartek. Szczerze mówiąc, nie wiem co powiedzieć, a rzadko jestem bez słów. Cieszę się, że zrobiłem dobrze Wojowi i publiczności. No słuchajcie, ja się bardzo cieszę, bo zawsze powtarzałem, że w MMA, myślę, kibice nie chcą tylko tych pięknych, w sensie zwycięstw, zielonych kwadracików. Przede wszystkim chcą emocji i krwawych pojedynków i nie zawsze tu chodzi o wynik, bo chodzi o emocje i tak jak powtarzałem po przegranych swoich walkach, gdzie niestety wynik nie szedł w moją stronę, ale zawsze były emocje, zawsze były widowiskowe walki i z tego się cieszę. Wymieni jedną rzecz, która dzisiaj zaimponowała Tobie najbardziej, jeżeli chodzi o występy Bartka i jedna, nad którą Twoim zdaniem Bartek jeszcze musi popracować, czyli 1 plus, 1 minus Twojego przeciwnika dziś. Plus, myślę, mogę więcej plusów wymienić. Dobrze kopnął łydkę, bo gdzieś parę razy ją tam poczułem i kopał ją tak całkiem niewidocznie, że nie zdążyłem tej nogi zabierać, a gdzieś się też na to szykowaliśmy, więc za to szacunek. W pierwszej rundzie bardzo fajnie bił też gdzieś tam łokcie z dołu i ciosy. Jakby nie był pasywny, robił też tą aktywność z dołu, co trochę mi utrudniało pracę w pierwszej rundzie. No a do poprawy no na pewno zapasy, zapasy, nie? Bo było mielone. I teraz ostatnie pytanie, dokładnie takie samo, ale aplikujemy je na Twoją osobę, czyli Twój dzisiaj największy plus, z którego jesteś dumny, niczym orzełek na piersi, którego nosimy może nie akurat dzisiaj, nie na tej koszulce, ale na pewno dumnie w sercu. I minus, których dzisiaj nie było zbyt wiele z Twojej strony, ale zawsze jest nad czym popracować, zawsze jest jak podkręcić śrubkę. No minus to myślę, że nie skończyłem tej walki przed czasem, gdzieś nie wiem, zabrakło trochę, nie wiem, prądu. Taki kurczę, dzisiaj też mówiłem mojemu narożnikowi, że tak niby wszystko dobrze, niby taki pełny spokój, a aż tak gdzieś za spokojnie i tak mnie to trochę też wytrącało może z równowagi i nie mogłem, tak nie do końca dobrze jakby czułem wytrzymałość swoją siłową, żeby gdzieś tam po prostu podkręcić te akcje i skończyć walkę przed czasem. No a plus, bo zapomniałeś o najważniejszym, z czego jesteś najbardziej dumny osobiście. No z tego, że tu jestem, że nigdy się nie poddałem i nawet jak były te trudniejsze chwile, to cały czas robiłem swoje i to jest po prostu wisienka na torcie i potwierdzenie. Dokładnie, wisienka na torcie i jest nią dzisiaj Bartek Leśko w swoim wspaniałym, krwawym boju, a cały tort możecie dzisiaj razem z narożnikiem, bo świetną robotę wykonaliście, konsumować. Kalorie się należą w tej kategorii wagowej, należy się ich bardzo, bardzo dużo, więcej niż poprzedniej. Celebrujcie, moi drodzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nadal tkwimy w ferworze gali XTB KSW 116 prosto z Areny Gorzów. Nadal dla Was Paulina Klimek, a ze mną Bartosz Kurek, który dzisiaj dopisuje kolejne zwycięstwo do swojego na razie perfekcyjnego rekordu 6-0. I bycie niepokonanym w profesjonalnym MMA, we współczesnym MMA, to już nie jest takie oczywiste. To jest bardzo trudne zadanie. Na razie spisujesz się, tak jak Twój rekord, na 6. Gratuluję. No tak, rekord 6-0 i mam nadzieję, że 6. miejsce w rankingu też może w poniedziałek się uda. No dla mnie zmierzyć się z Tomkiem to był wielki zaszczyt, mega wojownik. Mam nadzieję, że walka się mogła podobać, myślę, że była dobra. Coś z tym okiem znowu mam w tym Gorzowie nie tak, bo do drugiej rundy widziałem Tomka podwójnie. Miałem takie myśli, żeby już to odpuścić, bo naprawdę była mega lipa, ale jakoś mówię walić to i opłacało się. No właśnie, zdradź nam może, o czym dyskutowałeś zarówno z sędzią klatkowym Łukaszem Bosackim, jak i z lekarzem Aleksandrem, bo te dyskusje były bardzo długie. Uszczknij nam rąbka tajemnicy, co tam mówiliście. Sędziemu Bosackiemu mówiłem, żeby powiedział Tomiemu, że mi ten palec włożył, bo na początku Tomi mówił, że nic nie było, później sędzia podszedł do mnie i właśnie mówił spokojnie, widziałem w kamerze, że było, ale chciałem, żeby mu to powiedział, żeby Tomi nie myślał sobie, że coś kłamie czy coś, nie? I tyle. A narożnikowi mówiłem, że pecha mam z tym okiem tutaj znowu, bo wcześniej, rok temu to samo miałem z Damianem Myczkowskim. Oczywiście, a teraz powiedz mi, po tamtym momencie już druga, trzecia runda, w jaki sposób udało się Tobie okiełznać te emocje, te niedyspozycje widzenia i zachowanie po prostu emocji na wodzy i dokończenie tego, co do Ciebie należało? No nie mogłem tak zrezygnować z walki. Kurde, ludzie mają gorsze kontuzje i walczą, więc zaryzykowałem już, w trzeciej rundzie było dobrze. Do drugiej rundy jeszcze widziałem mega słabo, ale trzecia runda już byłem sprawny cały czas, także trzeba walczyć do końca, nie?
jakąś tam niepewność miałem, no ale przezwyciężyłem ją. Zdradź nam proszę, ile jeszcze walk jest na Twoim kontrakcie, bo teraz pewnie, skoro będziesz wyżej w rankingu, już naprawdę wysoko, to prawdopodobnie jakieś rozmowy, nowe negocjacje, być może podwyżki czekają na horyzoncie. O sprawy kontraktowe trzeba pytać mojego menadżera Artura Gwoździa. Oczywiście. Bartku, bardzo Ci dziękuję, to był wspaniały występ. Celebruj, wszystkiego dobrego i dużo zdrowia z okiem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Dziękuję. 1,60 m w kapeluszu plus 10 nie wystarcza mi, żeby dosięgnąć i nie chodzi mi tutaj o wymiary fizyczne Damiana Damsa-Pawarczyka, ale żeby dosięgnąć tego pomnika, tego wojownika, bo ja nie wiem, jakimi epitetami mam opisać to, co Ty przed chwilą wyczyniłeś i nawet tutaj takie akcenty gladiatorskie. Wytłumacz nam, co przeplata Twoją szyję, Twoje barki. Wiesz co, to jest flaga Białogardu, między innymi dlatego, że no bardzo dużo osób z mojego miasta przyjechało, plus moje miasto mi pomaga. Tam się wychowałem, tam spędziłem praktycznie pierwsze 20 lat życia, tam się nauczyłem walczyć przynajmniej parterowo i trochę MMA. Często tam wracam, mam tą rodzinę, dlatego taki akcent. Słuchaj, jeżeli chodzi o tę wojnę, mogliśmy się tego spodziewać, bo i Ty potrafisz bić, i Sergiusz potrafi bić, ale to, że potraficie tak przyjmować i tak wymieniać, taki ping-pong, co Ty sam o tym teraz myślisz? Powiem Ci, że ciężko mi to ocenić, ponieważ nie do końca pamiętam walkę, nie? W sensie bywały momenty, że dostałem cios, niby nie czułem się, że kolana mi się uginają czy coś, ale na chwilę mi znikał ekran i nagle się budziłem, no może nie, że budziłem, ale znikał mi ekran i nagle jesteśmy w klinczu i potrzebowałem na przykład sekundy, półtora, żeby może nie do końca dojść do siebie, co żeby mój mózg zaczął pracować, co ja powinienem robić w danym momencie. Muszę sobie obejrzeć na spokojnie tą walkę, no ale wiem, że chyba tempo było non-stop tak naprawdę, nie? Bo zmęczyła mnie ta walka. Tak, ale były też takie sekundy, takie mikrosekundy, kiedy dawaliście sobie odetchnąć na kolejne rausze i spotykaliście się wtedy w odpowiednim dystansie, ale wzrokiem, bo wiedzieliście, że zaraz znowu kolejna mućka. Co Ty myślałeś wtedy, w tych milisekundach? Wiesz co, pamiętam, że dosłownie mój pierwszy lewy rozciął od razu Sergiuszowi nos i skupiłem się na tym. Skupiłem się na tym, żeby tylko bardziej pogłębiać, widzę coraz jest bardziej czerwony, coraz czerwony i po prostu dużo punktowałem lewym, no wiadomo, to jest mój najlepszy cios, dodatkowo jest bezpieczny i ma długi dystans i po prostu czekałem, aż ten lewy trafi go tak, że go ugnie albo złamie mu nos, ale no nie było to łatwe. Potem zaczęła mi się otwierać droga na podbródek, bo kiedy biłem ten lewy, on zaczynał łapać wysoką gardę i próbowałem mu wsunąć podbródek idealnie gdzieś tam pomiędzy tą gardę, żeby mi uklękł i chyba jeden cios taki już w końcu wleciał na sam koniec. Była też sytuacja, że już mi leżał, prawda, w parterze. Źle to skontrolowałem i mi wstał, ale wiedziałem, że wtedy już jestem, powiedzmy, 90% roboty jest wykonane. A już teraz ominimy to bicie, to gra do bicia wręcz i zapytam o to, czy byłeś świadomy, że bateryjka kondycyjna Sergiuszowi wyczerpuje się szybciej? Czy widziałeś, że będziesz mógł to później wykorzystać? To znaczy, bardziej miałem takie założenia przed walką. Wiedziałem, że on szybko startuje i wkłada bardzo dużo w pierwsze 3 minuty walki. Domyślałem się, że taktyka na tą walkę również będzie taka sama, żeby skończyć to w pierwszej rundzie. Ja też się czułem zmęczony. Kiedy wychodziliśmy do drugiej rundy, to czułem, że te 60 sekund przerwy nie wystarczyło mi, ale no co mam zrobić, tak? No trzeba się bić dalej. No właśnie i teraz jakie plany na ten rok, bo masz kolejne trzecie z rzędu już przepiękne skończenie. Były TKO, poddanie i TKO. I co teraz? No szczerze powiedziawszy, kto bardziej zasługuje na pas w tej kategorii jak nie ja, nie? Jeszcze w tej walce. Bo nie bądźmy śmieszni, kolejna walka to jest walka o pas i w ogóle bez gadania, ale najpierw to ja muszę podpisać umowę, bo jestem już bezrobotny. Okej, to będą srogie tutaj negocjacje. Cytując tutaj wojownika, nie bądźmy śmieszni, pas wiadomo komu się należy, walka, przepraszam o pas, a teraz Białogardzianinie, celebruj. Proszę Państwa, właśnie skończyliśmy galę XTB KSW 116. Tutaj w arenie Gorzów przed chwilą pas obronił Adrian Bartosiński and Steel, ale z głową spuszczoną. Nie ma czemu, bo odbroniłeś ten pas, jest zielony Topology, jesteś mistrzem i teraz proszę o elaborat. Jestem zadowolony ogólnie, znaczy nie, z wygranej oczywiście, z występu średnio. Ciężko mi powiedzieć, czułem, że ciało jest inne niż zawsze. A powiedz mi to, co powiedziałeś mi zanim włączyliśmy mikrofon, proszę. No, wydaje mi się, że szybki wywrót trochę się odbył i to, co się wydarzyło w czwartek. No, no czułem po ciele. Może nie na płucach, bo tutaj nie czułem, ale ręce miałem od pierwszej rundy przy dupie dosłownie.
A ten styl walki Fleminasa, który opisałeś w klatce jako denerwujący, pracowaliście nad tym w obozie przygotowawczym, czy były jakieś zaskoczenia? Nie, wszystko robiliśmy. Właśnie o to chodzi, że Okej. wszystko co robiliśmy, ale co z tego, jak nie byłem w stanie wykonać planu, bo czułem, że jestem dużo wolniejszy, no, że ręce mam nie takie jak trzeba i nogi, nie? Gdzieś tam robiłem te zapasy i parter, ale czułem, że no, mam zbyt wolne ręce, nie? Tak gdzieś od drugiej rundy już czułem, że to, co się wczoraj wydarzyło, trochę się odbiło na mnie, no ale co, jest git. A powiedz mi, a te próby gilotyn, coś tam wchodziło? I nie, tak on bardziej to robił, żeby mnie denerwować i żeby wybijać mnie. Wiesz, ta gilotyna w tym momencie nie wchodziła, ale jakbym szedł po obalenie dalej, to by weszła. Więc on sprytnie, trzymając mi głowę, blokował możliwość obalenia, bo wiedział, że jak ja będę obalał, no to będzie chciał mnie poddać, nie? Oczywiście. Kumasz, no i dlatego robiłem to w ten sposób. Dobrze, dobrze. A powiedz mi, czyli tak, gilotyny, to mamy denerwowanie i teraz tak, kiedy okazało się, że jest split, jeden z sędziów wytypował wszystkie 5 rund dla Fleminasa, co się pojawiło w twojej głowie? No, byłem w szoku, że nie, znaczy jakby rozumiem, jakby może dał 48-47, ale to 50 to chyba nie wiem. No nie, no nawet w tej rundzie, gdzie byłem z góry, to miałem próbę jakąś poddania, czegoś, no raczej chyba nie. A powiedz mi, jak myślisz, co jest taką decydującą cechą Fleminasa, że nie pozwala siebie ten zawodnik skończyć przed czasem, bo to już jest jakaś jego cecha charakterystyczna? Wiesz co, nawet nie robiąc nic z dołu, przechwytywał mi ręce i nie dawał się bić, o. Okej. Kumasz? Że dużo zawodników próbowałoby wstawać i w ten sposób ułatwiało mi miejsce do poddania albo do ciosów, a on nawet jak nie chciał wstawać, to po prostu blokował mi tak ręce, że nie dawał się bić. A każdy, kto by chciał wstawać, no to musiałby ręce wykorzystać do podparcia. A on na przykład nie wstawał, ale sprytnie trzymał mi nadgarstki, nie? Taka ciekawostka, też dawno się z czymś takim nie spotkałem. Fajnie. Podnieść ręce, to on łapał mój nadgarstek. Okej. I teraz tak, biorąc pod uwagę wszystkie twoje obrony pasów, na którym miejscu uplasowałbyś właśnie tę w kwestii zadowolenia osobistego? Musiałbym obejrzeć walkę, no. No jedna z tyłu pewnie gorszych, bo miałem dużo efektowniejsze walki, ale no, jest to ciężko mi powiedzieć, no. Czułem, że dyspozycja jest nie taka, jak bym sobie życzył, ale nie zawsze jest performance. No mówię, bardzo, no to co wczoraj się wydarzyło zaskoczyło nas i wszystkich, że to tak ciężko wszystko wyszło, jak nigdy, nie? Jedne z najcięższych zbijań w życiu. No ale chociaż się udało w czasie wyrobić to 10%, nie straciłem. W 3 minuty przed końcem się wyrobiłem, nie, na styku. Pierwszy raz taka nerwówka była w życiu przy moim zbijaniu. No czasem taki kortyzolek również w życiu jest potrzebny. Zostajesz dalej mistrzem, pas dzierżysz na swoich biodrach, proszę Państwa, and still Adrian Bartosz Bartosiński nadal jest mistrzem kategorii do 77 kg organizacji KSW. Czekamy na kolejne obrony, ale tak jak mówisz, co za szybko, to niezdrowo, więc regeneruj się, odpocznij. Dziękuję bardzo. No i dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.